Tutaj mamy kartę gwarancyjną. Rzeszowskie Zakłady Elektromechaniczne w Rzeszowie. Odkurzacz w kolorze szarym z bardzo ładnie zachowanym napisem. Także ewidentnie w tych latach coś się działo, gdzieś te odkurzacze długo leżały. W sumie czysty, ale widać było, że no co najmniej kilka razy ktoś tym odkurzaczem jednak odkurzał. Jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie taki sam, jaki znaleźliśmy w odkurzaczu Elektor, także z 1966 roku, po to, żeby przyszli kolekcjonerzy, zbieracze mogli sobie obejrzeć, jak było to zbudowane. Włączam, wyłączam. Wychodzi ten zielony przewód i on też łączy się tutaj z drugim przewodem idącym do kondensatora. I teraz mogę wysunąć ze środka cały ten silnik. Fawod, czyli fabryka wodomierzy we Wrocławiu, silnik do odkurzacza, pierwszy znak jakości, typ SK5B, 650 na 8. O, tutaj odkręcam nakrętkę, na szczęście można tutaj śrubokrętem przytrzymać wygodnie na środku. Wydaje mi się, że tutaj wszystkie zabrudzenia już stąd wypadły. A może troszkę faktycznie już te łożyska stukały. I mam pokrywę silnika ładnie przykręconą. Tego kurzu tam jest sporo, tych kłaków też jest sporo. Wydaje mi się, że dopiero teraz ten odkurzacz działa jak należy i dopiero teraz jestem z niego tak naprawdę zadowolony. Cześć! Ostatnio, jak zauważyliście, publikuję tutaj na kanale sporo odcinków poświęconych starym grzejnikom i termowentylatorom. Wspominałem już, że jest to wszystko w ramach przygotowań do wystawy, której częścią będzie też dział poświęcony właśnie elektrycznemu sprzętowi grzejnemu. Akurat w ostatnich dniach skończyłem przeglądy tych dwóch polskich grzejników, bardzo ciekawych, bo to są grzejniki pochodzące prawdopodobnie jeszcze z lat 1930, a na pewno pochodzące ze znanej warszawskiej firmy bracia Borkowscy. Chyba jeszcze odcinków o tych grzejnikach w tym momencie nie opublikowałem na kanale, ale niedługo one się także pojawią. Natomiast dzisiaj trochę dla różnorodności, dla odmiany, dla wprowadzenia innego tematu chciałbym wrócić też do starych odkurzaczy i chciałbym bardzo obejrzeć odkurzacz, który znajduje się w tym oryginalnym fabrycznym kartonie z połowy lat 60. Grzejniki już odstawiłem, mamy tutaj na stole sporo miejsca, żeby zająć się tym odkurzaczem. Ja już bardzo króciutko o tym odkurzaczu wspominałem w takim filmiku z zapowiedziami tematów, które będą poruszane w najbliższych odcinkach. To jest odkurzacz, który został wypożyczony do mnie od mojego kolegi kolekcjonera Jacka, któremu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za możliwość obejrzenia tego ciekawego odkurzacza w oryginalnym fabrycznym kartonie. Troszeczkę się obawiam, że może być tak jak w przypadku polskiego odkurzacza Elektor, nawiasem mówiąc chyba z tego samego 1966 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Obawiam się troszeczkę, że tak jak tamten odkurzacz trafił do kartonu w stanie prawie fabrycznym, ale okazało się, że niestety jest uszkodzony, tak samo myślę, że może być podobnie w tym przypadku. Na szczęście w przypadku odkurzacza Elektor, który oglądaliśmy już tutaj na kanale nie tak dawno w dwóch odcinkach, okazało się, że ta awaria była stosunkowo łatwa do usunięcia, ponieważ po prostu zepsuł się tam, czy awarii uległ kondensator przeciwzakłóceniowy, który po prostu można było wyciąć, wyrzucić i odkurzacz bez niego równie dobrze może działać. Natomiast spotkaliśmy się też już w kolekcji Jacka z troszkę przypadkiem, którym mam nadzieję, że tutaj się nie powtórzy, mianowicie oglądaliśmy kiedyś też taki odkurzacz Alfa K2, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie z którego roku, no także z połowy lat 60. I tam niestety z kolei okazało się, że jest wadliwy silnik. Chwileczkę. Wydaje mi się, już w tej chwili nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest właśnie silnik typu SK5A1 z 64 roku.
wyjęty chyba właśnie z odkurzacza Alfa K2 należącego również do Jacka, odkurzacza, który tutaj też króciutko na kanale na pewno oglądaliśmy i niestety w tym silniku, jeżeli dobrze pamiętam, jest uszkodzenie na uzwojeniach wirnika. No po prostu trzeba będzie tutaj albo przewinąć ten wirnik, albo wymienić go na identyczny z podobnego działającego silnika. Ja tam w tym odkurzaczu Alfa K2 w kolekcji Jacka zamontowałem identycznego typu sprawny silnik, natomiast ten oryginalny ciągle jeszcze czeka, przyznaję, u mnie na naprawę, ale mam nadzieję, że prędzej czy później uda się go także doprowadzić do używalności i będziemy mogli ten silnik z powrotem zamontować w oryginalnym odkurzaczu. W każdym razie mam trochę nadzieję, że jeżeli ten odkurzacz Alfa K2 również okaże się niesprawny, jeżeli on się komuś zepsuł i ktoś zamiast go oddać do naprawy, bo na przykład minęła już gwarancja, po prostu schował ten odkurzacz do kartonu i odstawił go gdzieś do szafy, do pawlacza, do piwnicy, no to w takim razie mam nadzieję, że będzie to jednak awaria łatwiejsza do usunięcia, że nie będzie tutaj uszkodzony wirnik czy uzwojenia w silniku, ale na przykład też kondensator. To sobie wszystko obejrzymy. Ten silnik na razie odstawiam. A ja chciałbym razem z Wami rzucić teraz okiem na ten odkurzacz. Od razu pokażę Wam tabliczkę, czy naklejkę właściwie, która znajduje się tutaj na tym kartonie. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, Rzeszów, ulica Hoffmanowej 15, odkurzacz Alfa K2, typ A7F, tutaj jest małe E, ale ono jest przekreślone, chyba jest napisane A7F, napięcie 220 V, cena 1150 zł, rok produkcji, i tutaj jest chyba sierpień, tak, 8 1966 roku, jeszcze jest tutaj jakiś symbol na dole podany, przyznaję, że nie rozgryzłem, co dokładnie oznacza ten symbol. Czyli mamy tutaj odkurzacz z sierpnia 1966 roku. Karton, nawiasem mówiąc, jest jeszcze całkiem ładnie zachowany. Tutaj widać jeszcze takie resztki naklejki z logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, która jeszcze przez rok nosiła tę nazwę. Od chyba 1967 roku już nazywała się Zakłady Zelmer. I chciałbym teraz po prostu zajrzeć do tego kartonu. Może wystawię tutaj zawartość na stół. Mamy jeszcze papier pakowy w środku. Ja go tutaj ostrożnie na bok odłożę. Tutaj mamy kartę gwarancyjną. Rzeszowskie Zakłady Elektromechaniczne w Rzeszowie, ulica Hoffmanowej 15, z logo Zelmer, czyli to już jest późniejsza karta gwarancyjna. No i zobaczcie, tutaj jest napisane karta gwarancyjna na Alfa 2 odkurzacz, numer taki a taki, data wysyłki z fabryki, chyba styczeń 1969 roku. Mam wrażenie, że to jest już odkurzacz, który ktoś kupił na miejsce tego odkurzacza Alfa K2, który tutaj się znajduje jak najbardziej w roku 1969. Te w sumie dosyć starego typu odkurzacze Alfa 2 były jeszcze produkowane. Ja może zaraz przyniosę taki odkurzacz, żebyśmy go sobie obejrzeli. I wydaje mi się, że ktoś po prostu od tego odkurzacza włożył kartę gwarancyjną do tego opakowania, bo najwyraźniej nie zgadza się tutaj już ani ta data, tu mamy 66 rok, datę produkcji, no wysyłka z fabryki, nie sądzę, żeby tak długo ten odkurzacz gdzieś w magazynie leżał. No i nie zgadza się przede wszystkim typ tego odkurzacza. Tutaj mamy Alfa K2, tutaj mamy odkurzacz Alfa 2, mamy już inną nazwę, tak jak powiedziałem, tu mamy jeszcze logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, tutaj mamy już logo Rzeszowskich Zakładów Elektromechanicznych Zelmer, także ewidentnie jest to już karta gwarancyjna od późniejszego odkurzacza. O, przepraszam, skoczyłem na chwilę do domu i przyniosłem odkurzacz, który ewidentnie jest tym modelem wymienionym tutaj na karcie gwarancyjnej, odkurzacz Alfa 2, i nawet jeżeli dobrze pamiętam, to ten egzemplarz pochodzi właśnie z roku 1969, czyli najprawdopodobniej coś takiego zostało kupione pewnie na miejsce tego odkurzacza i do takiego typu odkurzacza należała ta karta gwarancyjna. Zresztą to sobie jeszcze sprawdzimy, jak zobaczymy tutaj numer seryjny tego odkurzacza, który znajduje się w opakowaniu. Nawiasem mówiąc, spojrzę z ciekawości. No tak, to jest zupełnie inny numer. Tutaj jest 700063.
Tutaj mam jakiś zupełnie 407652. O tym odkurzaczu Alpha 2, nawiasem mówiąc, jest na pewno odcinek na kanale. Przyznaję, że ja sam go sobie chętnie obejrzę, bo już dokładnie nie pamiętam, jak sprawa z tym odkurzaczem wyglądała, ale on na pewno jest sprawny, nawet możemy go sobie później przy okazji wypróbować. Na razie go odstawiam. Wyjmijmy w takim razie z tego kartonu wszystko na stół warsztatowy. Przede wszystkim wyjmuję tutaj odkurzacz. Zaraz wyjmę akcesoria do niego, ale rzućmy najpierw okiem na sam ten odkurzacz. Pięknie zachowany przewód zasilający z wtyczką. Odkurzacz w kolorze szarym z bardzo ładnie zachowanym napisem. Plastikowe nóżki. Tutaj niepopękane te obudowy wylotu i wlotu powietrza. W ogóle ten odkurzacz jest bardzo, bardzo mało używany. Praktycznie nie jest podrapany. Troszeczkę już tutaj te plastiki zdążyły pożółknąć. Ja bym od razu rzucił okiem też na tabliczkę znamionową, którą wyświetlę Wam tutaj też z boku. Logo Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego, odkurzacz Alpha K2, typ A7F, dokładnie tak jak jest napisane na karteczce na opakowaniu. Tutaj jest jego numer 700585, a rzućmy jeszcze okiem na tę kartę gwarancyjną. Tak, tutaj jest przy tym odkurzaczu Alpha 2 jest 700063. Ciekawe. Zobaczcie, tutaj jest tak jakby dopisane długopisem 585. 585, tak jakby z tego odkurzacza. Ewidentnie jest tutaj na jakimś starym numerze innego odkurzacza naniesiony numer tego odkurzacza. Nie wiem, czy ktoś usiłował sfałszować tę kartę gwarancyjną z odkurzacza Alpha 2 z 69 roku, czy raczej w sklepie była już w 69 roku wypełniona karta gwarancyjna na odkurzacz Alpha 2, a sprzedawca być może zmienił tutaj ten numer, sprzedając odkurzacz Alpha K2 i dostawił tutaj pieczątkę i dał jeszcze jakiś podpis. Bardzo ciekawe. Tym się jeszcze później zajmiemy, ale najwyraźniej jednak ta karta gwarancyjna do tego odkurzacza była dołączona, no bo jest tutaj naniesiony numer znajdujący się na tej tabliczce. Taka ciekawostka. Pamiętam, że w przypadku tego odkurzacza Elektor, który oglądaliśmy, też tam było coś dziwnego. Odkurzacz był z 66 roku, a sprzedany został chyba właśnie dopiero w 69 roku w warszawskim domu handlowym Koszyki. Także ewidentnie w tych latach coś się działo. Gdzieś te odkurzacze długo leżały w magazynach. Później dopiero przeznaczano je na sprzedaż. No, ciekawostka. Historia się troszeczkę powtarza, jak w przypadku tego odkurzacza Elektor, który już oglądaliśmy. No ale wróćmy tutaj do tabliczki znamionowej. Prąd jednofazowy, 50 Hz częstotliwość sieci, napięcie 220 V, moc pobierana 400 W, praca C, czyli ciągła, klasa to jest kwadratowy taki symbol drugiej klasy ochronności, urządzenia, które nie wymagało trzyżyłowego przewodu przyłączeniowego z przewodem ochronnym. Poziom N, no to jest normalny poziom zakłóceń generowanych przez ten odkurzacz, czyli odkurzacz wyposażony w filtr czy w kondensator przeciwzakłóceniowy. Cena 1150 zł. Rok produkcji 1966, to się zgadza z tą naklejką na opakowaniu. No i tutaj zgodność z normą z 64 roku, znaczek kontroli technicznej. To jest wszystko, co się tutaj znajduje. Ciekawostką jest ta historia z kartą gwarancyjną. Ja bym jeszcze zajrzał do niej do środka. Data sprzedaży 2 czerwca 1969 roku. Tak, to się tutaj wszędzie powtarza. Społem, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców. Nie wiem, czy nie w Gdańsku, ale nie jestem pewien. Centrala, sklep numer taki a taki, plac 1 maja numer 13, ale nie jestem pewien. Nie wiem, czy nie Starogard Gdański. Nie jest to czytelne, chyba tak, chyba w Starogardzie Gdańskim, plac 1 maja numer 13.
2 czerwca 1969 roku sprzedany ten odkurzacz, ale tutaj już numerów odkurzacza chyba na tych kuponach gwarancyjnych nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze, co znajduje się w tym opakowaniu. Tutaj taka szczotka nakładana na ssawkę szczelinową. Tutaj jedna duża ssawka. Sporo tego kartonu pakowego. Taka rurka wtykana na wylocie powietrza, żeby wychodzące z odkurzacza powietrze nie rozdmuchiwało kurzu, tylko było kierowane ku górze. Ssawka szczelinowa. Tutaj jeszcze taka, mam wrażenie, że dużo starszego typu od jakiegoś starszego odkurzacza. Ssawka z włosiem. Tutaj taka mniejsza ssawka. Tutaj też taka ssawka z włosiem okrągła. Papier pakowy. No mamy wąż do tego odkurzacza. I w komplecie powinny być jeszcze dwie rury, czyli mamy właściwie komplet akcesoriów. Nie jestem pewien, dlaczego to nie wchodzi tutaj do tej ssawki szczelinowej. Wydaje mi się, że powinno to być wkładane do ssawki szczelinowej, ale jest to, mam wrażenie, trochę za szerokie. No dobra. Nic więcej już w tym opakowaniu się nie znajduje. Ja na razie te akcesoria tak czy inaczej schowam ponownie tutaj do kartonu. Może potem jeszcze, testując odkurzacz, się nimi zajmiemy i je obejrzymy. Ale przede wszystkim zależy mi na rzuceniu okiem na sam odkurzacz. Tutaj mamy wąż. No i chowam tutaj po kolei te wszystkie akcesoria. Mamy praktycznie kompletny, ładnie wyposażony odkurzacz. No ten papier już tutaj jest troszeczkę porwany, ale on i tak jest ciekawy, także ja go tutaj zostawiam. Ten papier także tutaj zostawię. Tu jest jeszcze taki mniejszy kawałek papieru, w którym pewnie coś było owinięte. No i ta ciekawa karta gwarancyjna, teoretycznie od odkurzacza Alpha 2, ale z trochę przerobionym numerem seryjnym. Dobra, ja ten karton na razie odstawię, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Później jeszcze nam się przyda, jak będziemy pakować ten odkurzacz. Mam teraz na stole już tylko ten odkurzacz Alpha K2 i oczywiście zaczynam od zajrzenia tutaj do worka na kurz. No, jest używany sam worek. W sumie czysty, ale widać było, że no co najmniej kilka razy ktoś tym odkurzaczem jednak odkurzał. Nawet nie ma zupełnie tutaj jeszcze takiego zapachu kurzu. W środku troszeczkę zakurzenia zostało, ale tak naprawdę jest ten odkurzacz czyściutki i zobaczcie, najważniejsze, że nie ma tutaj praktycznie żadnych śladów zardzewienia. Wszystko wygląda jak nowe. Zaraz to odkurzymy. Ja teraz postawię ten odkurzacz pionowo w ten sposób i zajrzymy do silnika. No i teraz, żeby zdjąć całą tę pokrywę silnika, odkręcam tutaj po prostu 4 trzymające ją śruby. Wydaje mi się, że już ta pokrywa powinna być odkręcona i mogę ją tutaj odsunąć na bok. Przychylę to tak, żebyście mogli zajrzeć do środka, aczkolwiek zaraz oczywiście ten silnik wyjmiemy. To jest silnik typu SK5B z fabryki wodomierzy Fawod we Wrocławiu. Silnik z roku 1966, tak jak tam widzę. Czyli, jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie taki sam, jaki znaleźliśmy w odkurzaczu Elektor, także z 1966 roku. Tutaj w tym odkurzaczu także znajduje się kondensator przeciwzakłóceniowy z zakładów Belma w Bydgoszczy. On tak na pierwszy rzut oka wygląda w porządku. Tam w odkurzaczu Elektor, który niedawno oglądaliśmy, w ogóle ten kondensator eksplodował. Ja bym go, prawdę mówiąc, chętnie tutaj zostawił, bo to jest jednak historyczny eksponat, aczkolwiek gdyby ten odkurzacz miał faktycznie pracować, to koniecznie trzeba by ten kondensator wyciąć, bo one już po tylu latach
mają tendencję do tego właśnie, że ulegają awarii, wybuchają, powodują zwarcie. Przypuszczam, że tutaj prawdopodobnie też coś się z nim będzie działo, ale to sobie zaraz wszystko sprawdzimy po wyjęciu całego tego silnika z odkurzacza. Jeżeli ten kondensator jest sprawny, to ja chyba byłbym raczej za tym, żeby go tutaj zostawić, bo pamiętajmy, że ten odkurzacz jest eksponatem muzealnym i najfajniej jest zawsze, jeżeli te urządzenia pozostają w stanie oryginalnym, fabrycznym, choćby po to, żeby przyszli kolekcjonerzy, zbieracze mogli sobie obejrzeć, jak było to zbudowane. Zobaczymy, czy ten kondensator rzeczywiście tutaj będzie przeszkadzał, ale na razie wyjmijmy ten silnik. Trzeba odkręcić tutaj dwie śrubki przy tej klamrze, która dociska go do obudowy. Szczerze mówiąc, to zanim ten silnik wyjmiemy, to bardzo mnie teraz ciekawi, czy jak dotkniemy tutaj do tych bolców na wtyczce, w tej chwili odkurzacz jest wyłączony, nie mamy tutaj połączenia, nie mamy tutaj przejścia prądu, ale spróbujmy go włączyć. O i zobaczcie, pojawiło się połączenie, czyli tutaj przez kondensator, przez uzwojenia silnika, przez szczotki, przez uzwojenia wirnika przechodzi prąd. Wyłączam. Włączam. Wyłączam. W tej chwili wydaje się, że tak, sprawny jest wyłącznik, sprawny jest tutaj cały ten silnik. Zobaczymy jeszcze, co będzie, jak uruchomimy go i co będzie przede wszystkim, jak będziemy obracać tutaj tym wirnikiem. Tak naprawdę to możemy to też od razu teraz zrobić, bo ja tutaj sięgnę, włączę odkurzacz, on jest teraz teoretycznie włączony i wkładając tutaj palec przez obudowę silnika, dotykam do komutatora i delikatnie obracam wirnikiem i przy każdym położeniu wirnika powinniśmy cały czas mieć tutaj połączenie na mierniku. Gdyby gdzieś było uszkodzone uzwojenie w wirniku, to byśmy mieli przerwę, to by, na przykład tak jak teraz, nie pokazywał w jakiejś pozycji miernik połączenia. Natomiast tutaj wszystko wydaje się na pierwszy rzut oka chyba sprawne. Ok. Myślę, że nawet można by spróbować teraz podłączyć ten odkurzacz do zasilania. No i mam już tutaj listwę zasilającą z takim gniazdkiem, które pozwala mi podłączyć tę wtyczkę starego typu. Tę listwę mam podłączoną przez regulator napięcia do zasilania. Na regulatorze na wszelki wypadek teraz bardzo zmniejszyłem napięcie, włączę zasilanie i włączmy odkurzacz, tylko zawsze warto mieć okulary ochronne, bo tutaj zawsze z tego silnika może coś wylecieć i nie nachylamy się nad takim urządzeniem. Odkurzacz całkiem fajnie ruszył, tam słychać jakieś chrobotanie, ale moim zdaniem to są jakieś zabrudzenia, które dostały się do turbinek silnika. My ten silnik tak czy inaczej wyjmiemy, troszkę wyczyścimy innym odkurzaczem i myślę, że to wtedy ustąpi. Natomiast najwyraźniej całkiem fajnie on rusza i wydaje mi się, że łożyska też jeszcze powinny być tutaj w zupełnie dobrym stanie. Ten odkurzacz jest praktycznie nieużywany, tyle tylko, że długo bardzo leżał. On w zasadzie powinien być troszeczkę przechylony, bo w ten sposób to on nie może tutaj na dole zasysać powietrza. Jakieś zabrudzenie tam musi być w tych turbinkach silnika. Zaraz spróbujemy to wyczyścić, ale poza tym wydaje się, że zupełnie dobrze ten silnik działa.
tak jak powiedziałem, ja bym mimo wszystko chciał ten silnik wyjąć, dokładniej go obejrzeć, troszkę go jeszcze wyczyścić, a do tego, żeby wygodniej go można było wyjąć, to przynajmniej odczepiłbym tutaj przewody idące do wyłącznika. Można odczepić też te przewody idące do przewodu zasilającego. Jeżeli nie jesteście pewni, jak go potem połączyć, możecie sobie na przykład fotografię tych połączeń przy kostce zrobić. Generalnie mamy tutaj dwa przewody, ten czarny i ten granatowy czy niebieski z przewodu zasilającego. One wchodzą tutaj do kostki. Jeden z nich, ten granatowy, łączy się z tym białym przewodem idącym tędy do kondensatora i potem przez kondensator do uzwojeń silnika. Drugi, ten czarny przewód zasilający, łączy się z tym białym przewodem idącym tutaj do wyłącznika. Potem z wyłącznika wychodzi ten zielony przewód i on też łączy się tutaj z drugim przewodem idącym do kondensatora i potem do uzwojeń silnika. Tak jak sprawdziliśmy, odkurzacz działa, nie ma tutaj w kondensatorze żadnej przerwy, żadnego zwarcia i wyłącznik również jest sprawny. Żeby wyjąć ten silnik do góry, to przeszkadzałyby nam przede wszystkim te przewody idące do wyłącznika, więc je tutaj od kostki odmontujemy. No, możemy je tutaj na bok odsunąć, a ja teraz odkręcę tutaj tę klamrę trzymającą silnik w obudowie. On jest tym kondensatorem do góry włożony. Tak najwygodniej potem to wszystko jest połączyć. Jedna śrubka. Druga śrubka. Zdejmuję tutaj tę klamrę dociskającą silnik. I teraz mogę wysunąć ze środka cały ten silnik. Tam jeszcze została taka metalowa pokrywa tego układu ssącego. Ona się przykleiła, o, już ją mam, do takiej gumy, która znajduje się w środku. Już mam silnik wyjęty, a ta guma może tam w sumie zostać. Tak to wygląda teraz po wyjęciu silnika. Oczywiście zaraz odkurzymy tutaj cały ten środek. No i tutaj mamy silnik już wyjęty z odkurzacza. Jak widzę, tak samo jak było w tym elektorze, pękły tutaj już takie gumki trzymające ten papier preszpanowy wokół stojana, ale zaraz takie nowe gumki tutaj założymy. Na tej obudowie układu ssącego mamy logo fabryki wodomierzy, FAWOD, czyli fabryka wodomierzy we Wrocławiu, silnik do odkurzacza, pierwszy znak jakości, typ SK5B, 15 000 obrotów na minutę, sprawność 0,63, praca C, praca ciągła 220 V, prąd 1,9 A, 250 W to jest moc tak zwana wydawana, czy moc na wale silnika. Tutaj jeszcze raz zwracam uwagę, że na tabliczce mamy moc pobieraną 400 W. To odpowiada opisom tego silnika w katalogu. W katalogu silników tam zawsze mamy takie dwie pozycje: moc pobierana średnia, w tym przypadku byłoby 400 W, i moc wydawana, czy moc na wale silnika, w tym przypadku byłoby 250 W, czyli to jest rzeczywiście ta użyteczna moc, która w pewnym sensie, mówiąc w uproszczeniu, idzie na pracę tego silnika. No i tutaj mamy na tabliczce rok 1966, jeżeli się nie mylę, i numer tego silnika 801558. Tutaj AK9 to jest chyba oznaczenie stopu aluminium, z którego on jest wykonany. Silnik nawet jest zupełnie czysty. Troszkę go jeszcze odkurzymy, ale wygląda całkiem ładnie. Tak jak sprawdziliśmy, nie są tutaj nigdzie uszkodzone uzwojenia tego wirnika, ale to, co zawsze warto sprawdzić, to oczywiście są szczotki w takim silniku. Przypuszczam, że one tutaj będą w bardzo dobrym stanie. Bardzo ładna szczotka. Może tutaj spokojnie zostać. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Ten odkurzacz jest zadziwiająco mało używany. Tutaj też bardzo ładna szczotka. Nie wiem, nie pamiętam, czy ja mam w katalogu silnik typu SK5B. Zaraz możemy sprawdzić na wszelki wypadek rozmiar tych szczotek, żeby mieć to już udokumentowane, gdyby ktoś takich potrzebował. Mam tutaj suwmiarkę wyzerowaną w szerszym miejscu. 7,90, 8 mm tutaj będzie.
Tak, trzeba liczyć 8 mm w węższym miejscu. 6,45, ja bym powiedział 6,50, tak? 6,50 na 8. Długość to tutaj jest jakieś 20 mm, 2 cm. 6,5 na 8 na 2 cm. Wkładam tę szczotkę z powrotem do silnika. W razie gdyby, nie wiem, był kłopot z dostaniem takich idealnie pasujących tutaj szczotek, to zawsze można kupić takie troszeczkę większe i drobnym papierem ściernym, położyć papier na stole i minimalnie je zeszlifować, dopasować. Dobrze, kondensator, tak jak powiedziałem, gdyby ten silnik miał pracować gdzieś w domu, wycinamy, wyrzucamy ten kondensator, podłączamy ten czerwony przewód z kondensatora, jest podłączony tutaj na masę silnika, a my te przewody zasilające łączymy wtedy z 2 przewodami idącymi tutaj już do uzwojeń, z tymi w zielonych osłonkach idącymi do uzwojeń silnika. Ale ponieważ jest to odkurzacz muzealny i ponieważ ten kondensator działa, ja go tutaj absolutnie zostawiam, bo zawsze najbardziej lubię takie urządzenia w oryginalnym stanie, aczkolwiek przy dłuższym odkurzaniu istnieje zawsze ryzyko, że ten kondensator wystrzeli, eksploduje, spuchnie tutaj, zrobi zwarcie i wtedy trzeba go będzie wyciąć albo wymienić. Ale rzadko się trafiają, prawdę mówiąc, działające te kondensatory Belma. W większości urządzeń musiałem je usuwać, więc skoro już ten działa, to go na razie przynajmniej zostawmy. I tak ten odkurzacz codziennie nie będzie pracował. No to pozwólcie teraz, że ja wezmę mój warsztatowy odkurzacz, troszkę odkurzę ten silnik i szczególnie tutaj odkurzę też wnętrze tego układu ssącego, bo mam wrażenie, że tutaj coś się dostało do środka, a potem odkurzę też pozostałe elementy tego odkurzacza i potem to wszystko zmontujemy. Ja bym chciał zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ odkurzając tutaj nie było łatwo się dostać do wnętrza układu ssącego, więc ja chciałbym odkręcić tę nakrętkę i po prostu zdjąć tutaj tę turbinkę, tę bakelitową część, chyba tak zwaną kierownicę, i wyczyścić ten układ ssący w środku, bo tam coś chyba grzechotało. Tutaj odkręcam nakrętkę. Na szczęście można tutaj śrubokrętem przytrzymać wygodnie na środku. Nakrętka. Podkładka i turbinka. Przy okazji sobie tę budowę układu ssącego obejrzymy. Tutaj mam taką podkładkę. Taką podkładkę. Teraz mogę zdjąć tę bakelitową część i prawdę mówiąc tutaj gdzieś spodziewałbym się, że są jakieś zanieczyszczenia. Chyba że ten lekki chrobot, który słyszeliśmy, był spowodowany już łożyskami. Nie wiem, czy jak przechylałem ten silnik, to tutaj coś takiego z niego nie wypadło. Może to odpowiadało za ten hałas. To już więcej nic nie ma. Jedyne co możemy zrobić, to ewentualnie tutaj troszeczkę nałożyć nowego smaru na to łożysko. Ja już to łożysko wyczyściłem. Jeszcze tutaj nałożę troszeczkę smaru. Teoretycznie można by tutaj ten pierścień wyjąć i wyciągnąć całe łożysko, ale jeżeli będzie to faktycznie jakoś się odzywało w przyszłości, to może wtedy się tym zajmiemy, natomiast wydaje mi się, że powinno teraz być w porządku.
tutaj jeszcze troszeczkę, o to wyczyszczę, tę podkładkę. Dobrze. Wkładam tutaj. No i montujemy ponownie cały ten układ ssący. Nakładam tutaj tę turbinkę. Wydaje mi się, że tutaj wszystkie zabrudzenia już stąd wypadły. Tutaj te dwie tulejki. Bakelitowa część. Tutaj ta mniejsza turbinka z podkładką. I na to wszystko nakrętka. W sumie dosyć szybko się to robi, a no przynajmniej będziemy mieć pewność, że tutaj jest to wyczyszczone. No i teraz tutaj przytrzymam tę nakrętkę. I wydaje mi się, że powinno to już teraz być mocno dokręcone. Jeszcze możemy ewentualnie zajrzeć tutaj do tego łożyska od strony komutatora i też je przy okazji nasmarować. Ostrożnie, bo tam jest taka sprężynka pod spodem. No też by się temu łożysku przydało smarowanie. A może troszkę faktycznie już te łożyska stukały. Dobra, ale teraz powinny już być nasmarowane. Wkładam tutaj sprężynkę, dekielek. Mamy te dwie śrubki. Ok. Mamy tutaj też to łożysko nasmarowane. No dobrze, myślę, że udało się to wszystko ładnie odkurzyć. Założę tutaj jeszcze ten papier preszpanowy na silnik. Momencik, oderwę tutaj resztkę tej gumki. Niestety nie mam takiej czarnej gumki oryginalnej, jaka tutaj się znajdowała, ale mam jakąś taką zieloną i białą. Załóżmy je. O, tutaj będzie jedna. Tu będzie druga. Muszę je od tej strony założyć, bo tutaj musiałbym odkręcić przewody. Ale wszystko jedno w sumie. O, gumki są założone. No i co? Myślę, że możemy teraz ten silnik zamontować ponownie w odkurzaczu i wszystko to ponownie zmontować. Ja może najpierw włożę tę osłonę. I wkładam go tym kondensatorem do góry. Muszę tam tylko ładnie wejść w tę osłonę. Dobrze. Teraz podłączę ponownie tutaj te dwa przewody idące do wyłącznika. Podłączę je ponownie do kostki. Jeden tutaj, drugi tutaj. W ten sposób one były. Sprawdzam też połączenie tych pozostałych przewodów. Już się ładnie trzymają. No i teraz muszę ponownie założyć tutaj całą tę klamrę trzymającą silnik w obudowie. O, i przykręcić z dwóch stron śrubki. Mam już to mocowanie silnika ponownie tutaj przykręcone. Cały silnik się ładnie trzyma. Możemy jeszcze raz przed zamknięciem tej pokrywy ewentualnie zrobić jego test. Mam tutaj wszystko ponownie podłączone do mojego regulatora. Przechylmy troszkę ten odkurzacz i zobaczmy.
Mam wrażenie, że pozbyliśmy się jeszcze na początku, trochę to było słychać, tego stukania w układzie ssącym. Jakieś zabrudzenia musiały tam chyba już wypaść. Dobra. Myślę, że możemy zamykać już tę pokrywę odkurzacza. Nie jest wykluczone, że kiedyś podczas jakiejś próby ulegnie uszkodzeniu ten kondensator przeciwzakłóceniowy, no ale tak jak powiedziałem, ja go wolę w tej chwili tutaj zostawić. Tutaj musimy tylko ładnie wpasować tę rączkę. O, zamykamy. Jeszcze muszą tutaj trafić w otwory na śruby. Tak. No i przykręcimy teraz te 4 śrubki. Ja jeszcze może tylko troszeczkę wyczyszczę i naoliwię. I mam pokrywę silnika ładnie przykręconą. O, może odwrócę ten odkurzacz tak, będzie ładniej widać ten napis. Wkładam teraz worek na kurz do środka, właściwie to powinienem go jeszcze wytrzepać, ale ja chciałbym mimo wszystko zrobić jeszcze test odkurzania. Tym odkurzaczem tutaj tę pokrywę też troszeczkę przetarłem. O, teraz ta pokrywa ładnie załapała. Klamerkami zamykam. I zaraz jeszcze wytrzemy cały ten odkurzacz. Troszeczkę z wierzchu wytrę tę obudowę i te plastikowe elementy. No, myślę, że odkurzacz jest już całkiem ładny. Zaraz będzie mógł wrócić do pudełka. No ale chciałbym jeszcze zrobić mały test odkurzania. Ale zanim spakuję ten odkurzacz do kartonu, zaniosę go do domu, żeby zobaczyć, jak odkurza w praktyce, to włączmy go jeszcze na chwileczkę po zmontowaniu, tak jak on stoi tutaj na stole. Pięknie działający odkurzacz, zobaczcie jak cichutko chodzi. On teraz działa na troszeczkę zmniejszonym napięciu, ale mimo wszystko bardzo równo, cicho, przyjemnie chodzi. Odkurzacz mam już po tym teście tutaj ponownie w warsztacie. Zwinąłem już i zabezpieczyłem przewód zasilający. W sumie to mogłem jeszcze troszeczkę go potestować z innymi ssawkami, na przykład z taką ssawką szczelinową. Tutaj mam też tę szczotkę do niej, która na początku nie pasowała, ale jak się to troszeczkę dognie, to teraz bardzo ładnie wchodzi. Można by, nie wiem, kaloryfer spróbować tym powycierać, ale myślę, że to odkurzanie dywanu też było dobrym testem. Nawiasem mówiąc, bardzo mnie ciekawi, jak teraz wygląda worek na kurz w tym odkurzaczu. O, tutaj od razu trochę kurzu się wysypało, a ja wyjmuję worek, nawet nie jest najgorzej. Zobaczcie, trochę psich kudłów tutaj jest, ale to już nie jest to samo, co przy odkurzaczu Elektor, kiedy po takim teście dokładnie na tym samym dywanie wyjęliśmy cały taki kłąb psich kłaków. Ale jednak tego kurzu tam jest sporo, tych kłaków też jest sporo. Idę ten worek wytrzepać, bo nie ma sensu takiego brudnego worka tutaj z tym odkurzaczem trzymać.
No myślę, że już ten worek jest dosyć ładnie wytrzepany i mogę go tutaj ponownie włożyć. Nie wiem, czy bardziej okurzyłem, wybrudziłem go podczas tego mojego dzisiejszego testu, czy on był już wcześniej troszkę zakurzony, ale całkiem porządnie trzeba go było wyczyścić, co dosyć dobrze świadczy o tym odkurzaczu. Oczywiście czasem pojawia się taki argument, że te odkurzacze tylko rozpylały kurz, bo te worki wiele nie zbierały. Po pierwsze, te worki całkiem dobrze zbierały, a po drugie, oczywiście nie były w 100% szczelne, ale można było tutaj włożyć jeszcze i można nadal to zrobić, dopasować papierowe worki, które wkładamy w środek. Możemy nawet za ten worek włożyć sobie filtr przeciwbakteryjny, współczesny, dopasowany do tego odkurzacza i w sumie bardzo się ten odkurzacz od obecnych urządzeń pod względem szczelności nie będzie wtedy różnił. No, zamknąłem tutaj te klamerki bardzo fajnie. Jeszcze tylko raz przetrę obudowę tego odkurzacza i pakujemy go z powrotem do kartonu. Tutaj na koniec chciałem Wam jeszcze tylko zdradzić, że sceny, które widzieliście w tym filmie, czyszczenie układu ssącego w silniku i smarowanie łożysk, były tak naprawdę dokręcane troszeczkę później, bo ja, jak już ten cały odkurzacz zmontowałem, jak robiliśmy ten test odkurzania u mnie w domu, czy tutaj też w warsztacie, to cały czas miałem jednak wrażenie, że tam cicho słychać, jak ten silnik już zwalnia na końcu, że słychać jakieś stukanie w tym układzie ssącym, że tego zanieczyszczenia nie udało nam się tak do końca wyczyścić, więc ja jeszcze raz ten silnik rozebrałem, właśnie zrobiłem te sceny z czyszczenia układu ssącego, ale wmontowałem je w treść filmu, zrobiłem tę scenę ze smarowania łożysk. Wydaje mi się, że jakąś taką blaszkę malutką w tym układzie ssącym znalazłem. Nie jestem pewien, ale być może ten odkurzacz gdzieś kiedyś to wciągnął, to się dostało tam do silnika, nie wiem, może worek akurat nie był założony, i gdzieś tam grzechotało w tym układzie ssącym i też naoliwiliśmy czy nasmarowaliśmy te łożyska i wydaje mi się, że teraz jednak ten odkurzacz dużo lepiej działa i ciszej na końcu już tego grzechotania nie słychać, tak jak było to chyba troszeczkę jednak słychać podczas tego testu odkurzania u mnie w domu. Zobaczcie. Wydaje mi się, że dopiero teraz ten odkurzacz działa jak należy i dopiero teraz jestem z niego tak naprawdę zadowolony. W takim razie wkładam tutaj odkurzacz do opakowania. Teraz położę tutaj papier ten pakowy, ochronny. Na to położę przewód, żeby nie podrapał obudowy odkurzacza. Zaraz jeszcze znajdę jakąś taką sztywną okładzinkę, żeby schować tę kartę gwarancyjną. No ciekawą, najpierw myślałem, że ktoś tutaj jednak włożył kartę gwarancyjną od innego odkurzacza Alfa 2, bo jest tutaj podany inny model, tak jak mówiłem, ale potem popatrzyliśmy, że tutaj jednak jest dopisany numer tego odkurzacza, czyli pewnie sprzedawca użył po prostu jakiejś innej karty gwarancyjnej od innego odkurzacza i dopisał tutaj numer tego odkurzacza w kartonie. Ciekawe jest to, że ten odkurzacz wyprodukowany w 1966 roku został sprzedany dopiero w 1969 roku i dokładnie tę samą sytuację mieliśmy w przypadku odkurzacza Elektor, również wyprodukowany w 1966 roku, a sprzedany dopiero w marcu 1969 roku w Warszawie. Ten sprzedany dopiero w czerwcu 1969 roku w Starogardzie Gdańskim, jeżeli dobrze odczytałem tutaj z tej pieczątki. Także tę kartę gwarancyjną ciekawą też tutaj wkładam do kartonu. Zamykam karton i zaraz spróbuję jeszcze znaleźć taki troszeczkę większy karton, do którego mógłbym to oryginalne opakowanie włożyć i troszeczkę tutaj z boku jeszcze usztywnić, żeby on się dalej nie wyginał. No ale Wam już dzisiaj za ten odcinek bardzo dziękuję. Myślę, że fajnie było obejrzeć ten stary polski odkurzacz Alfa K2 z 1966 roku. Jak się okazało, odkurzacz właściwie całkowicie sprawny, chociaż martwiłem się, że wyjdzie tutaj jakaś awaria, w wyniku której on na wiele lat trafił z powrotem do kartonu.
ale na szczęście nie, odkurzacz jest sprawny, a ja na koniec jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Jackowi za wypożyczenie tego fajnego eksponatu tutaj do prezentacji na kanale. A z Wami się żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie poświęconych dla odmiany starym grzejnikom elektrycznym i termowentylatorom, bo jeszcze bardzo dużo jest ich do przejrzenia.